Dobry wieczór Państwu. Chcieliśmy Was bardzo serdecznie przywitać na naszym świątecznym spektaklu. I być może nie zaczynamy tak do końca świątecznie. Kto z Państwa tę piosenkę gdzieś kojarzył, gdzieś ją kiedyś słyszał? To jest taka piosenka, która się na przykład w radiu pojawia i to są piosenki, które budują w większości nasz repertuar jako Fusion Katowice. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, jesteśmy amatorskim chórem młodzieżowym. I chcieliśmy na sam początek pokazać trochę tego, co robimy na co dzień, te piosenki, których się uczymy, które ćwiczymy. Więc pierwsza część będzie taka trochę bardziej koncertowa, a potem druga część to będzie coś właściwie, co my znamy pod nazwą jasełek, ale to będą jasełka bardzo nietypowe, bo do tego przedstawienia wykorzystaliśmy teksty piosenek, które śpiewamy normalnie, po to, żeby coś ilustrować. Ale do tego jeszcze dojdziemy. I mamy piosenki, które traktujemy tak trochę bardziej poważnie, tak jak to, co przed chwilą usłyszeliśmy, ale mamy też piosenki, które traktujemy trochę z przymrużeniem oka, bo nie wszystko można brać tak całkiem serio. Być może niektórzy z Państwa już tą piosenkę, którą teraz zaprezentujemy, słyszeli. To jest piosenka tego typu, jeżeli się raz usłyszy, to trudno się jest jej pozbyć. Jest to właśnie piosenka typu żart. So many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. Now all you need is to find the coconut man. He gets the tree, he gets the fruit tree. Of the cocoa tree, from the cocoa palm family. Coconut bark for the kitchen floor. If you save some of it, you can build a door. Now the coconut plant will grow this jump. If you save some of it, you'll have a second door. The coconut wood is very good. If you stand 20 years, you can break wood. Now the coconut root, to tell you the truth, you can save it or use it as firewood. The coconut leaves good shade it gives the roots or the walls up against the eaves. Now the coconut roots and my relatives, they put cannonballs up against the eaves. From the cocoa palm family. Cocoa palm family, it's the cocoa fruit from the cocoa tree, from the cocoa palm family, it's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. From the cocoa tree.
uczymy się i śpiewania, i uczymy się wszystkich instrumentów, które tutaj widać. Ale w tym roku stwierdziliśmy też, że te piosenki, które śpiewamy, one często mają ciekawe teksty. I one są ciekawe w różne strony i ja wiem, że u nas w Polsce jest różni, niektórzy z nas są w stanie wyłapać tekst z piosenki, inni dopiero jak go przeczytają, a dla innych bariera językowa niestety jest też prawdziwa. Ale stwierdziliśmy, że chcemy to wszystko połączyć i w tegorocznym naszym spektaklu świątecznym chcielibyśmy wciągnąć Państwa trochę w świat tych tekstów, z którymi my na co dzień się spotykamy i wykorzystać te teksty do tego, żeby nimi zilustrować nie tyle tylko historię samą bożonarodzeniową, ale tak jak rozmawialiśmy między sobą, zdaliśmy sobie sprawę, że my tak naprawdę często nie do końca sobie zdajemy sprawę, skąd to wszystko się wzięło. Więc dlatego tytułem naszego spektaklu tegorocznego jest Skąd to zamieszanie? I mamy nadzieję, że przy okazji tych piosenek z naszego normalnego repertuaru będziemy mogli przybliżyć trochę, o co w ogóle w tym wszystko chodzi. I jak zaraz będziemy kontynuować, zwrócą Państwo uwagę tutaj na ekranie, będą teksty, które my będziemy śpiewać po angielsku, po Państwa lewej stronie, a z prawej strony będzie wolne polskie tłumaczenie. To jest naprawdę tłumaczenie wolne, tam nie chodzi o to, żeby się sylaby zgadzały i ilość głosek, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, o co w tej piosence chodzi. I one w naprawdę ciekawy sposób wpasowują się w Bożą historię, której części jesteśmy świadkami teraz przy okazji Bożego Narodzenia. Więc zachęcam, żeby tak postarać się wejść teraz w tą warstwę liryczną, w warstwę tekstów. Tutaj na scenie będzie się trochę działo, ale nie za wiele. Więc proszę spróbować skupić się na tym, co jest śpiewane, na tym, jaki jest tekst i co to wszystko razem znaczy. Na początku Bóg stworzył świat. Bóg stworzył planety. Bóg stworzył rośliny. Bóg stworzył zwierzęta. Na koniec Bóg stworzył człowieka. Stworzył jako kobietę i jako mężczyznę. Najlepsze ze swoich stworzeń. Na swój własny obraz i swoje podobieństwo. Osobiście odwiedzał ich w ogrodzie Eden, nie znali smutku, głodu, zimna ani śmierci. Mieli tylko jedno polecenie: nie jeść owoców drzewa pośrodku ogrodu, drzewa poznania dobra i zła. Było pięknie, dopóki w ogrodzie nie pojawił się szatan. Upadły anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu. Stwierdził on przed stworzeniem świata, że postawi swój tron wyżej niż tron samego Boga. Okłamał ludzi, przekonując ich, że Bóg nie mówi im wszystkiego i że mogą być tacy jak On. Przekręcił słowa Boga, a oni posłuchali pierwszy grzech, nieposłuszeństwo. Razem z grzechem na scenę wkracza śmierć.
ludzi nie było już takie same. Zostali wygnani z ogrodu. Ciężka praca, ból i śmierć. Bóg, dlatego że jest sprawiedliwy, musiał zareagować na to nieposłuszeństwo. Powiedział więc do mężczyzny: będziesz ciężko pracował, a i tak nigdy nie będzie dość. Powiedział do kobiety: będziesz rodziła dzieci w bólu. Do węża natomiast: w swoim czasie przyjdzie ode mnie ten, który zmiażdży ci głowę i pokona cię raz na zawsze. Ciężka praca, ból, śmierć. A poza tym pycha, kłamstwo, zazdrość, egoizm, samolubstwo. Ludzie oddalili się od Boga i od życia, które dla nich miał. Próbujemy walczyć sami na wiele sposobów. Staramy się być silni, spełniać oczekiwania, odnosić sukcesy, udowadniać, że potrafimy. Ale wewnątrz nas jest ogień, który pali nasze kości i nasze serce. Ponieważ nigdy nie jesteśmy dość dobrzy. Potrzebne jest jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście. Dlatego, że życie jest we krwi, Bóg dał ludziom tymczasowe rozwiązania. Przez swoje nieposłuszeństwo ludzie zasługują na śmierć. Przelanie ich krwi zwierząt, które umierały za ludzi, Bóg traktował jako chwilowe zadośćuczynienie. Bóg umożliwił im składanie tych ofiar po to, aby były obrazem przyszłej ofiary. Jednak grzech jest tak poważny, że ktoś musi za niego umrzeć. Ten system działał, ale nie do końca. Ludzie ciągle byli raz bliżej, a raz dalej od Boga. Mimo tego, że Bóg mówił do nich przez proroków, ostrzegał, przywoływał z powrotem do siebie, do życia, które miał dla nich. Ale często jak grochem o ścianę, było potrzebne coś więcej. Bóg nigdy nie zrezygnował w staraniach o ludzi, których tak bardzo ukochał. Fairy tale, just someone I can turn to, somebody I can
Bóg powiedział przez proroków: wyślę do was Zbawiciela, tego, który zmiażdży głowę węża, czyli szatana, przeciwnika i ojca kłamstwa. Zbawiciel da wam nadzieję na rozwiązanie problemu grzechu. Otworzy Królestwo Boże, będzie wielkim królem i urodzi się w Betlejem. Potem Bóg zamilknął na 400 lat. Nie mówił już nic do ludzi. Syna, którego nazwała Jezus. Bóg jest zbawieniem. Uczył się tego, co inni, robił, co rówieśnicy. Może trochę inaczej. Do dnia, aż Bóg Ojciec przemówił z nieba, mówiąc o nim. To jest ten mój Syn umiłowany, który mam upodobanie. To jest mój Syn, którego posłałem. Od tego momentu Jezus mówił ludziom o Królestwie Bożym i gdziekolwiek poszedł, życie ludzi zmieniało się. Ślepi odzyskiwali wzrok. Niepełnosprawni zaczynali chodzić, a opętani byli uwalniani.
wyobrażali sobie jednego króla i innego Zbawiciela. Nie podobało im się do tego stopnia, że postanowili go zabić. Oskarżyli go, posądzili i skazali na śmierć. Ukrzyżowali go. Śmierć Jezusa wydawało się, że wszystko stracono. Okazało się jednak, że to było częścią Bożego planu, aby uratować ludzi i umożliwić im powrót do siebie, do świętego, dobrego, doskonałego Ojca. Krew, w której jest życie, została przelana po to, aby zapłacić za nasze nieposłuszeństwo, za nasz grzech, raz na zawsze. Okazał nam prawdziwą miłość przez posłanie Jezusa Chrystusa na świat. Ale jakie znaczenie ma to dzisiaj dla nas? Był listopadowy wieczór 1941 roku. Na dworze pogoda jak dzisiaj. Zimno, tylko trochę więcej śniegu. Środkiem Rabki, miasta na Podkarpaciu, szedł pochód mężczyzn. Ale nie był to zwykły pochód. Mężczyźni byli ubrani w stare, znoszone ubrania, często podarte. Na lewym przedramieniu mieli białe opaski z dużą gwiazdą Dawida. Nie szli sami, szli w asyście niemieckich żołnierzy. Okupacja Rabki trwała już wtedy 2 lata. Ludzie wiedzieli dokładnie, dokąd idą. To był pochód z Rabki do Chagówki. Tam czekały na nich bydlęce wagony, aby zawieźć ich do obozu zagłady, obozu śmierci. Szli zniechęceni, zrozpaczeni, ale też tacy bez siły do życia. Okazało się, że jeden z nich, Izaak Derwisz, 20-kilkulatek, postanowił wyrwać się z tego pochodu śmierci. Idąc wzdłuż głównej ulicy, dostrzega lukę pomiędzy budynkami. Wykorzystuje to,
wpada w tą lukę, następnie przez ośnieżone pola dobiega do pobliskiego lasu. Znał dokładnie topografię Rabki, ponieważ tu wychowywał się od dzieciństwa. Ucieka. Krótka połoń szybko ustaje, ale okazuje się, że Izaak dostaje postrzał. Jedna z błądzących kul trafia go w udo, więc ranny, z krwawiącą raną, zachodzi słońce, przychodzi wieczór, wraca z powrotem z tego lasu i idąc od tyłu, od strony zaśnieżonych pól, puka do każdych drzwi, prosząc o pomoc. Nikt mu nie otwiera. Było ciemno, już nikt nie widział, ale ludzie w środku tak na tyle się bali, że nie otwierali mu. Nie dlatego, że ich nie było, tylko właśnie dlatego, że bali się. Wiedzieli, co ich spotka, że ich puszczą uciekającego Żyda do domu. Od drzwi do drzwi, od mieszkania do mieszkania, od domu do domu puka, ale nikt nie otwiera. Ranny, wycieńczony, dochodzi do mostu w centrum Rabki, w centrum Starej Rabki, tam zostaje złapany i zabity. W ubiegłym roku stałem na tym moście, patrzałem na te zaśnieżone pola. Przewodnik opowiadał tą historię i wiecie, ze łzami w oczach, tak myślałem o tym Izaaku, ale też od razu pojawiło się w moich myślach takie osłabienie. O tych ludziach, tak? Dlaczego go nie wpuścili, ale za chwilę potem pomyślałem o sobie, czy ja bym go wpuścił, tak? Czy ja wpuściłbym takiego człowieka, ryzykując moje życie, życie mojej rodziny, moich dzieci, czy ty byś go wpuścił wtedy? 2000 lat temu w judejskim mieście Betlejem pewna kobieta, bardzo młoda, ale w 9 miesiącu ciąży wraz ze swoim starszym mężem błąkała się po tym mieście i próbowała dostać się do jakiegoś gospody, do jakiegoś domu. Niestety nikt jej nie otworzył. Nie byli ścigani, tak? Za ich przyjęcie nie groziło nic, żadna kara, a wręcz przeciwnie, można było jeszcze zarobić na gościnie. Ale nie było miejsca, nikt ich nie wpuścił. Dlatego poszli do stajni, stodoły, tak, jak to nazwać, szopy. Ten człowiek, który tam się urodził, Jezus Chrystus, 100 lat później, przez usta Jana Apostoła na wyspie Patmos kieruje list do jednego z kościołów. To był kościół w Laodycei i mówi do niego tak: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś otworzy mi drzwi, wejdę i będę z nim wieczerzał. Zwycięzcy tam zasiąść razem ze mną na tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem. I teraz myślę o tych historiach, to nie chcę Cię pytać teraz, czy otworzyłabyś drzwi, będąc tam w Betlejem 2000 lat temu, Maryi z Jezusem w brzuchu. Być może byłoby to łatwe. Nie chcę Cię też pytać, czy gdybyś mieszkał w Rabce, czy mieszkałabyś w Rabce w 1941 roku, czy otwierałbyś drzwi uciekającym Żydom. Ale mam do Ciebie pytanie. Czy otworzysz drzwi do Pana Jezusa, który nadchodzi teraz? Do Pana Jezusa, który chce wejść do Twojego serca i do Twojego życia. Jest tam obietnica. Jeżeli otworzysz, On wejdzie do Twojego życia i będzie z Tobą wieczerzał, a Ty staniesz się zwycięzcą, tak jak On. Zostaniesz posadzony na tronie. Za niedługo święta, tak? Za tydzień obchodzimy tradycyjnie czas narodzin Jezusa Chrystusa. Ale może okazać się, że to, że wierzysz w to, że Pan Jezus urodził się 2000 lat temu, to może nie mieć żadnego znaczenia. Jeżeli On nie narodzi się w Twoim życiu, w Twoim domu i w Twoim sercu. A nie dojdzie do tego, jeżeli nie otworzysz swoich drzwi. Także wezwanie, które jest do Ciebie dzisiaj, abyś otworzył Ty, abyś Ty otworzył drzwi dla Pana Jezusa. Dzięki.
Drodzy Państwo, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w ten niedzielny wieczór, dokładnie tydzień przed Wigilią. Chcieliśmy życzyć Wam ciepłych, rodzinnych, radosnych świąt, ale też takich świąt, w których będzie czas. Bo my teraz tak często tego czasu nie mamy, ale chcieliśmy życzyć Wam czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby pobyć ze swoimi bliskimi i żeby pomyśleć o tym, o co w tych wszystkich świętach chodzi i skąd one się biorą i dlaczego my to właściwie przeżywamy. Bo tak jak Arek mówił, jest coś o wiele więcej w tym, czy jest dzieciątko, które było w Betlejem, bo tak naprawdę to, że on urodził się w Betlejem, to jest ważne, ale ważniejsze jest to, czy on się urodził w nas. Dziękujemy Wam bardzo i chcieliśmy życzyć Wam bezpiecznej podróży do domu dzisiaj. Wyściskajcie swoje dzieci, znajomych i wszystkich, których znacie, bo mieliśmy naprawdę mało czasu na przygotowanie tego wszystkiego, ale super jest, kiedy możemy się przy tym dobrze bawić i kiedy każdy wchodzi w swoją rolę i daje od siebie to, co może. Więc proszę Was tak od siebie, żebyście ich naprawdę ściskali, poklepali po plecach i powiedzieli im, jak dobrą robotę zrobili. A my tymczasem mamy nasz bardzo też przećwiczony ukłon, prawda?